Bez względu na to, ile już wiemy o naszej planecie, naukowcy i odkrywcy wciąż odnajdują rzeczy, które zdają się być niewytłumaczalne. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka takich przypadków. Zapraszam do oglądania. Błyski trzęsienia Ziemi. Czy wiedzieliście o tym, że czasami podczas trzęsienia Ziemi na niebie pojawiają się takie dziwne światła? Naukowcy do dzisiaj nie są w stanie wyjaśnić tego zjawiska. Zdjęcia i materiały filmowe ujawniły to dziwne, luminescencyjne zjawisko przed, w trakcie i po trzęsieniu Ziemi o sile 7,1 w skali Richtera, które miało miejsce w Mexico City na początku września 2021 roku. Teorii na ten temat było wiele. Jedni twierdzili, że błyski są spowodowane nagłymi zmianami pogody, inni obwiniali za to UFO. Jednak to nie pierwszy raz, kiedy te dziwne światła pojawiły się na niebie podczas trzęsienia Ziemi. Jak się okazuje, działo się to już wcześniej. Błyski są niezwykle dziwne i różnorodne. Nie trzymają się jednej formy lub koloru. Mogą to być kule jasnych płomieni, jasne smugi na niebie, świecące odcienie błękitu, czerwieni, bieli, fioletu i różu. Mogą trwać od kilku sekund do kilku minut. Światła po trzęsieniach Ziemi przez lata miały wiele nazw, ale ich termin naukowy to luminescencja. Pierwsza wzmianka o tym zjawisku pochodzi z 869 roku, kiedy trzęsienie Ziemi i późniejsze tsunami spustoszyły Japonię. Od tego czasu światła te pojawiły się również w innych częściach świata i dzieje się to szczególnie podczas trzęsień Ziemi o sile 5 stopni Richtera i wyższych. Przedziwny potwór. Macie może pomysł, co to może być? Ta dziwna istota z nałożonym na twarz kagańcem i ogromnym kołnierzem jest naprawdę przerażająca. Ma ona niezwykle muskularny tors, a jej nogi wydają się być zrośnięte od pięty do tylnej części uda. Przez to musi ona chodzić na kolanach. No i dlaczego zdjęcie to zostało zrobione nad jakimś basenem? Przyjrzyjcie się mu bliżej. Na stopie tej istoty wylądował nawet motyl. Koniecznie dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy jest to jakiś człowiek po wielu operacjach plastycznych, a może to jakiś awangardowy projekt artystyczny? Jedno jest pewne, wygląda przerażająco. Matematyczny geniusz. Jason Paget należy do nielicznej grupy osób z nabytym zespołem savanta. Czy kiedykolwiek o tym słyszeliście? Stan ten pojawia się, gdy osoba rozwija jakieś niezwykłe zdolności czy supermoce po poważnym urazie lub chorobie. Przykładowo, może uzyskać niezwykłe zdolności muzyczne lub artystyczne, albo może nagle zacząć mówić w obcym, nieznanym wcześniej dla siebie języku. Ale chyba nie było do tej pory przypadku, w którym ktoś zyskałby w ten sposób umiejętności matematyczne. W 2002 roku Jason został brutalnie napadnięty na zewnątrz baru karaoke, przez co stracił przytomność. Kiedy wrócił do zdrowia, jego uraz głowy spowodował, że wszędzie zaczął widzieć obliczenia matematyczne. Wszelkie zadania i łamigłówki liczbowe nagle okazały się dla niego niezwykle proste. Przed atakiem mężczyzna nawet nie był dobry z matmy. Atak na jego osobę obudził w nim zupełnie nowy talent. Obecnie cały świat wygląda dla niego inaczej. Podobno, patrząc na jakikolwiek przedmiot, nie widzi on go jako całości, ale jest w stanie rozpoznać w nim najmniejsze elementy i szczegóły. Miejmy nadzieję, że dobrze wykorzysta swój dar. Supergrupy humbaków. To niesamowite nagranie z drona przedstawia ogromną grupę humbaków, gatunku wielorybów, które pojawiły się u wybrzeży Australii. Zorganizowały one sobie tam wielką zbiorową wyżerkę. Humbaki żywią się latem w wodach Antarktyki, a następnie migrują do wód północnej Australii, żeby żerować na zimę. Jednak u wybrzeży Republiki Południowej Afryki ich masowe odżywianie się miało miejsce tylko raz. Wieloryby wykorzystują specjalną technikę, aby się najeść rybami. Tworzą coś w rodzaju siatki bąbelków, gdy wydmuchują powietrze wokół ławicy ryb, aby je zagonić w jedno miejsce.
Po jednej takiej akcji jeden z wielorybów daje znak i wszystkie jednocześnie wypływają na powierzchnię z otwartymi ustami, żywiąc się schwytanymi rybami. Podczas tego sezonu żerowania aktywnie żywią się przez 22 godziny dziennie, dzięki czemu mogą zgromadzić wystarczającą ilość rezerw tłuszczu, aby przeżyć sezon lęgowy, podczas którego nie jedzą w ogóle. Takie zbiorowe polowanie jest dosyć nietypowe dla tego gatunku i może sugerować, że wieloryby te mają większą potrzebę przetrwania w ostatnich latach. Być może zdały sobie sprawę, że ich populacja stale się zmniejsza i chcą w ten sposób powiększyć ją, współpracując. Korzeń z Indii. Dlaczego ten sprzedawca odcina na swoim stoisku z jedzeniem coś, co wygląda jak pień drzewa? Jego rdzeń jest kremowo-biały, a skóra brązowo-pomarańczowa. Wnętrze jest wycinane poziomo, po okręgu z niezwykłą precyzją. Ale czym jest ta dziwna roślina? Jest to tajemniczy indyjski korzeń o nazwie Ramkandamol, który zdaje się być sekretem tych sprzedawców. Może on osiągnąć długość 1,5 metra i ważyć ponad 250 kg. Dla naukowców pozostaje on jednak dużą tajemnicą, ponieważ nikt do teraz nie wie, skąd go wziąć i jaka roślina go produkuje. Pewien botanista zainteresował się tym smakowitym korzeniem w latach 80. Niestety bezskutecznie próbował ustalić pochodzenie tych przekąsek wycinanych z gigantycznych bulw przez ulicznych sprzedawców. Żaden z nich nie chciał mu pokazać rośliny, z której jest on pozyskiwany. Podobno wycięte z tego korzenia płaty są chrupiące, soczyste i orzeźwiające. Od co najmniej kilkudziesięciu lat są one sprzedawane jako pożywna przekąska na rogach indyjskich ulic. Sprzedawcy twierdzą, że latem mogą nas one ochłodzić, ugasić głód i pragnienie oraz zapewnić wszelkiego rodzaju ulgę w dolegliwościach bólowych. Szybkie błyski radiowe. Szybkie rozbłyski radiowe, znane jako FRB, to milisekundowe emisje fal radiowych pochodzące z kosmosu. Astronomowie niedawno byli w stanie prześledzić niektóre rozbłyski z powrotem do ich macierzystych galaktyk. Naukowcy muszą jeszcze ustalić faktyczną przyczynę błysków, ale już teraz wiedzą, że niektóre z nich są w stanie wytworzyć roczny zapas energii słonecznej. Zjawiska energetyczne są dziś jedną z największych tajemnic kosmicznych i zwykle trwają tylko kilka milisekund, po czym znikają na zawsze. Od czasu zaobserwowania pierwszego FRB w 2007 roku astronomowie nie mogli się doczekać dnia, w którym narzędzia o wystarczającej czułości będą w stanie je regularnie wykrywać. Od niedawna taki sprzęt już istnieje. Odkąd obserwatorium astronomiczne jest wyposażone w taki radioteleskop, znacznie zwiększyło liczbę wykrytych FRB. W rzeczywistości, według badań obserwatorium wykryto w sumie 1652 niezależne rozbłyski z jednego źródła w ciągu raptem 47 dni. Podczas gdy niektórzy ludzie twierdzą, że źródłem tych wybuchów mogą być kosmici, naukowcy skłaniają się ku czarnym dziurom lub hipernamagnesowanym gwiazdom neutronowym zwanym magnetarami. Potwór Tali. Co jakiś czas naukowcy odkrywają różne skamieliny, które są tak dziwaczne, że nie można ich w żaden sposób sklasyfikować. Jednym z takich stworzeń jest Tali, skamielina sprzed 300 milionów lat, odkryta w Illinois. Naukowcy nie byli nawet w stanie uzgodnić, czy jest to kręgowiec, taki jak ssaki, ptaki, gady i ryby, czy może bezkręgowiec, taki jak owady, skorupiaki, ośmiornice i wszystkie inne zwierzęta. Na pierwszy rzut oka Tali wygląda jak jakiś wielki ślimak, ale tam, gdzie można się spodziewać, że znajdują się jego usta, stworzenie ma długi, cienki wyrostek, zakończony czymś, co wygląda jak para chwytnych pazurów. Są też oczy, które wystają z jego ciała na dziwnych łodygach. Kształt ciała potwora Tali jest tak niezwykły, że może znacznie rozszerzyć klasyfikację grupy zwierząt, do której ostatecznie zostanie przypisany. Nie zapomnijcie o kciuku w górę i subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach.
Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!